Na trailerze widzimy, jak Mike wchodzi do restauracji. Zwróci uwagę na ikoniczną szachownicę na ścianie, na podłodze, ale jednak tutaj zaczyna się wykładzina, więc jest trochę inaczej niż to znamy z gier. W grach w jadalni wciąż była szachownica, choć była czerwono-niebieska. W tle widać kącik z nagrodami, kasę, chyba też kuchnię tam z tyłu, co jest rzadkością w tym uniwersum. Ważne nawiązanie. Kartki z rysunkami dzieci. Spójrzcie też na ten easter egg tutaj, lampa. Lampa jest ważnym nawiązaniem do tego, że w biurze we FNAF 1 też jest lampa i świeci światłem w dół, tak samo jak tutaj, no nie? Tutaj przy stole widać też podobiznę niebieskiego królika animatronика, co jest oczywistym nawiązaniem do Bonniego, który pojawia się Ostatnio odpaliła się strona Security Breach TV i wszyscy myśleli, wow, w końcu zaczynają się teasery Security Breach, w końcu będziemy o tej grze rozmawiali. Nie, FNAF film. Jason Blum wskoczył na Twittera i znikąd zaczął odliczenie. 3, 2, 1. 4 kwietnia skończyli kręcić film, a 1,5 miesiąca później, czyli właśnie teraz, dostajemy już pierwsze promocyjne ilustracje. Zaczęły się od plakatów, które przedstawiają cały animatroniczny zestaw. Bardzo to przypomina ikoniczny render, ale no po prostu przypomina menu z FNAF 2 i wygląda bardzo ciekawie. Z każdego indywidualnego plakatu można zrobić lustrzane odbicie i oni nawet dobrze w ten sposób wyglądają, co nie spodziewałem się tego. Oczekiwałem jakichś zdeformowanych potworów, ale każdy plakat został dosyć dobrze wyśrodkowany i łatwo było go odbić w drugą stronę. Jedynie Fox jest wyjątkiem, trzeba go było wpierw uciąć, a i tak wygląda trochę nie tego. Plakaty mimo wszystko wyglądają fajnie. Ludzie się tutaj doszukują CGI, ale to są zwyczajne zdjęcia animatroników. Ludzie nawet dostrzegli odbicie kamerzystów wokół robota, także dobrej jakości zdjęcia. Może podrasowany trochę za bardzo, nie wiem, nie znam się. Tak czy tak, to jeszcze nie wszystko, bo odliczanie się skończyło, a Jason Blum zapytał, a może jeszcze jedna rzecz. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys! If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. Hello? We're going to have so much fun together. Jakby mi się podobało pierwsze wejście do Freddy's? Bo opinie mogą być przeróżne. Dla wielu osób będzie to nieopanowany hype. Czekaliśmy na to 8 lat. W końcu dostaliśmy trailer, niesamowite. Ale minęło całe 8 lat, więc wiele osób na pewno zbudowało sobie bardzo wygórowane oczekiwania do tego filmu. Pojedyncze komentarze nawet czasem mówią, że fanowskie animacje i filmy były lepsze. Co jednak ciężko jest przyjąć całkowicie na poważnie. Film wygląda bardzo obiecująco. Zobaczymy animatroniki na scenie, żywą restaurację, w której coś się dzieje. A po drodze martwą umierającą restaurację, w której Mike pracuje. Śmieszne sceny do memów też się trafią. A co ważne, trailer pokazał nam już pierwszą scenę z Williamem Aftonem. To coś wielkiego, coś na co wszyscy czekamy. Niesamowicie będzie zobaczyć Matthew Lillarda w tej roli. No i jak zawsze mówię, dla każdego coś się znajdzie. Uważam, że w każde dzieło powinno się wchodzić z pozytywnym nastawieniem. Mało istotne jest to, czy film będzie dobry czy zły. Ktoś opowiedział historię i co? Ja mam być zły na to, że mu nie wyszło? Trzeba na to spojrzeć trochę samolubnie. Znaleźć coś, co mi osobiście się spodobało. Nawet jeżeli będzie to wyłącznie wygląd animatroników, wyłącznie muzykę, wyłącznie jeden aktor z całego filmu. Ale spójrzmy trochę głębiej, bo dużo rzeczy się tutaj wydarzyło. Trailer jasno pokazuje, że ta zrujnowana, zaniedbana restauracja to wciąż jest działające Freddy's. Po zdjęciach z planów zdjęciowego to wydawało się, jakbyśmy mieli zobaczyć Freddy's podczas działania i Freddy's po zamknięciu. Ale tak naprawdę to tutaj widzimy po prostu Freddy's w czasach świetności i Freddy's, kiedy te czasy świetności mają już ze sobą. Jest to spójne z tym, co widzieliśmy we FNAF 1, bo Mike zatrudnił się wtedy już w umierającym budynku. Restauracja miała się zamknąć pod koniec roku i właśnie wtedy tutaj przychodzi, w listopadzie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w filmie zatrudnił się dosłownie na ostatni tydzień działania restauracji, a potem może nawet jeszcze wróciłby tutaj po zamknięciu. To byłoby ciekawe. Co powinno być jasne, restauracja, w której dzieje się film, nie jest dokładną kopią restauracji z FNAF 1 i nic w tym dziwnego. To miejsce wygląda teraz znacznie bardziej jak prawdziwa, żywa restauracja. Wygląda bardzo dobrze, przytulnie, rodzinnie. Jak zobaczymy całość, to może znajdziemy dużo podobieństw do rozkładu restauracji z Freddy's, ale patrząc na trailer, to ciężko jest stwierdzić, na której ścianie w ogóle znajduje się scena. Pewnie naprzeciwko tego korytarza, z którego wychodzi. Poważne zmiany jednak już miały tutaj miejsce. Widzimy całą sekcję z basenem, z piłeczkami, z maszynami do gry. Będzie to trochę inne miejsce. Dużo korytarzy poza główną restauracją, co pewnie kojarzy się bardzo z Security Breach, ale no, zwyczajne korytarze. Okazja będzie ciekawsza, pełniejsza, realistyczniejsza, ale wciąż powinna też wydawać się znajoma. Zwłaszcza to widać na niektórych kamerach, które Mike przygląda w biurze. Kamera ze sceny. To tutaj wygląda bardzo nostalgicznie. Jest dużo kamer na zewnątrz lub w jakichś częściach dla personelu, ale cała reszta w środku jest bardzo FNAF-owa. Wygląda świetnie.
Ciekawi mnie, czy Mike będzie się bronił przed animatronikami normalnie drzwiami, tak jak to było we FNAF 1. Nie widzieliśmy takich scen na trailerze, ale no powinni coś takiego pokazać chyba. Raczej nie będą biegali 6 godzin po restauracji. No i bardzo jestem ciekawy wszystkich tych retrospekcji. Zobaczyliśmy zaniedbane Freddy's podczas nocy, ale także Freddy's podczas działania. Nagranie instruktażowe już sporo z tego pokazuje. Bawi mnie w ogóle cały ten guzik Showtime, który dostaliśmy w Help Wanted i który do dzisiaj nic tam nie robi. Cały czas z tego pomysłu korzystałem i ten film jako pierwszy coś w tym kierunku zrobił. Działający guzik, niesamowite. Teraz spójrzmy na animatroniki. Spójrzcie na ten moment, w którym Mike przygląda się robotom na scenie. Spójrzcie na kamery ze sceny, agresywne animatroniki w nocy. Chciałbym zobaczyć cały występ, bo póki co mamy tylko minutowy zwiastun, ale wciąż jest o czym gadać. Niestety dyskusje kręcą się zazwyczaj wyłącznie dookoła tych czerwonych oczu, które widzimy na plakatach i w zwiastunie. Czerwone oczy się ludziom nie podobają i rozumiem, też nie jestem jakimś wielkim fanem. Wyglądają trochę tanio, fani mogliby tworzyć eseje na 100 stron tłumaczące, jak brak ekspresji twarzy we FNAF 1 był perfekcyjny. Ale według mnie ma to mało znaczenia. Bardzo nie lubię takiego porównywania, bo to nie jest tak, że istnieje poprawny sposób na przedstawienie animatroników. Sposoby są różne, interpretacje są różne. Każdy ma jakieś swoje własne spojrzenie na świat FNAF. Nie będę teraz podchodził do ludzi i mówił, zróbcie to tak, jak ja na to patrzę. Bez sensu. Oczywiście masz prawo, żeby ci się te oczy nie podobały, ale nie róbmy z tych preferencji jakiejś obiektywnej opinii. Nie na tym ekspresja polega, żeby istniał jeden poprawny sposób. Roboty są bardzo fajne, praktyczne. CGI ma się w filmie pojawić, ale tego CGI nie będzie jakoś dużo. Będzie tylko wspierało te praktyczne efekty. Jim Henson z Creature Shop stworzył faktyczne animatroniki i z jednej strony są to dosyć dokładne stroje z FNAF 1, a z drugiej strony to są normalne, realistycznie skonstruowane roboty. Freddy ma jakąś łatkę na tyle głowy. Cupcake wydaje się być faktycznym animatronikiem, co ludzie kojarzą z designu już bardziej ze Special Delivery niż z FNAF 1. Warto uwagi jest to, że w pierwszej grze Chica po prostu zostawiała gdzieś babeczki i łaziła po restauracji bez niej. Na plakacie widzimy jednak, że Cupcake ma czerwone oczy, więc jest pewnie traktowany jako nawidzona część Chiki. Może Chica będzie teraz razem z nim łaziła, a może w ogóle będzie Cupcake działał jako osobny przeciwnik. Ciekawi mnie też, czy te faktyczne roboty są w stanie zwyczajnie chodzić, czy może ta część akurat będzie w filmie trochę oszukiwana. Widzimy, jak Foxy stąpa w trailerze, ale coś takiego bardzo łatwo jest podrobić. Największym pytaniem jest chyba całe to narzędzie tortur. Zostało udostępnione zdjęcia z tej sceny i widzimy, że jest to głowa Freddy'ego od tyłu. Pytanie tylko, co to jest za scena? Czy tak to właśnie wygląda, kiedy animatroniki wciskają cię do stroju? No to by wyglądało, ale te ostrza wydają mi się bardzo nielogiczne. Jakie one mają związek z endoszkieletem, na którego mają trafić? Może to jest faktyczne urządzenie, które się w filmie pojawi, ale też bardzo dużo teorii mówi, że to może być po prostu sen Mike'a. Koszmar, który lekko nawiązuje do FNAF 4. A może po prostu zwykły koszmar związany z tym, że Mike dowiedział się, że animatroniki będą próbowały wcisnąć go do stroju i właśnie w taki sposób to sobie wyobraża. Tak czy tak, to na pewno najbardziej niespodziewany element całego trailera. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że właśnie scena z narzędziem tortur wydaje się być posklejana z dwóch różnych wydarzeń. Bo patrzcie, tak jest ubrany Mike, tutaj też Mike ma sweter, kaptur, luźno ubrany do pracy. Tymczasem tutaj jest poprzedni stróż nocny, który jest ładnie ubrany w garnitur. No i narzędzie tortur zaczyna się od sceny kogoś właśnie w takim szarym garniturze. A jeżeli to prawda, to musi być prawdziwe urządzenie. I raczej na pewno wtedy nawiązuje do tego, jak stróż nocni tutaj giną. Wiecie, co jeszcze mnie ciekawi? Jak film zajmie się tematem Golden Freddy'ego. Miałem taką rozkminę już dosyć dawno temu, że FNAF 1 ma w sobie bardzo ciekawego twista, ale nie wiem, czy doświadczyła go chociażby jedna osoba, którą w tą grę grała. Może parę osób na premierę gry w 2014 roku by się znalazło, ale wątpię. Bo chodzi tutaj o to, że roboty są 4, a ofiar jest 5. Gdyby skupić się na tym i to przekazać, to byłaby z tego fajna tajemnica, kto jest tym 5. Problem polega na tym, że ktoś musiałby zagrać w grę, odkryć easter egg gazety, przeczytać te 5 ofiar zaginęło, a dopiero potem dowiedzieć się, że Golden Freddy istnieje. Ale raczej nikt tego w takiej kolejności nie doświadczył. Ludzie, którzy nawet nie interesują się serią, raczej już wiedzą o istnieniu Golden Freddy'ego, dlatego nie ma jak tego twistu tutaj zbudować. Film mógłby to zrobić, mógłby to przekazać osobie, która zupełnie FNAF nie zna. Sam trailer pokazuje już 4 animatroników, ale 5 dzieciaków i bardzo mnie ciekawi, jak ten wątek zostanie pociągnięty. Co nam zostało do jakiejś teorii? Na przykład cały ten las, w którym widzimy duchy dzieciaków. Co to jest za miejsce? Dlaczego Mike tutaj jest? Może jest to jakieś paranormalne miejsce, bo nie rozumiem, czemu mieliby wchodzić do jakiegoś lasu, w którym duchy są. Duchy nawidzą animatroniki we Freddy's. Chyba, że włóczą się za dnia dookoła restauracji, nie wiem. Ważne jest też to, co Abby robi po nocy we Freddy's. Mike ją tutaj zabrał ze sobą? Dobry pomysł na pewno? We wszystko wplącze się też w jakiś sposób Vanessa, którą też na trailerze widzimy. No i chyba najważniejsze pytanie, czy w filmie pojawi się głos Fongaya? Czy udało im się wyciągnąć Scotta do tego, żeby nagrał parę kwestii do tego filmu? Usłyszeć jego głos na samym początku byłoby świetnie. Cała sala wstanie i zacznie klaskać. Ale no, to chwilowo na tyle ode mnie. Tak wygląda trailer. Tak naprawdę miał miejsce dosyć duży wyciek na początku miesiąca i ktoś nielegalnie udostępnił trochę inny trailer. Narobił sobie z tego podejrzenie problemów. Ale no, widzieliśmy ten inny trailer, był trochę dłuższy, podawał więcej informacji, ale nie będę o niczym z tego dyskutował. Został stworzony tylko po to, żeby firma otrzymała feedback od ludzi, żeby stworzyć ten obecny trailer tutaj, może jakieś inne w przyszłości. Mogę wam co najwyżej pokazać, że mieli trochę inny pomysł na logo.
i wyglądało tak jak tutaj widać. Miał nawiązywać do loga restauracji i pomysł jest fajny, choć to nowe jest takie bardziej solidne, zwyczajne. Pierwsze jest fajne artystyczne, a to nowe jest dobre, normalne. Wkrótce dostaniemy więcej, bo firmy zawsze dostają więcej niż tylko jakiś jeden pojedynczy krótki trailer. Pewnego dnia pójdziecie do kina oglądać jakąś nową premierę, a tam dostaniecie reklamę, trailer filmu FNAF. Ostatnia rzecz, o której można wspomnieć, wychodzi książka na temat filmu FNAF. No i brzmi to zabawnie, film FNAF, książka FNAF, ale nie jest to żadne zaskoczenie. Duże filmy dostają oficjalną książkową wersję, która będzie przedstawiała dokładnie to samo, ale też może z dodatkowymi szczegółami, jakimiś przemyśleniami bohaterów czy innymi bajerami. Film wychodzi pod koniec października, książka wychodzi na początku grudnia. Może Feria wciśnie w grafik polskie tłumaczenie tej książki i szybko wyjdzie po polsku. Fajnie by było. Ale co, mamy na co liczyć właśnie teraz. 2023 to rok filmu FNAF. Zapraszam was do podzielenia się przemyśleniami, a na teraz to będzie już tyle. Wkrótce Security Breach TV, wkrótce DLC Ruin też będzie istotne i omawiane. Póki co jednak, na dzisiaj, do zobaczenia.